Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Zabójcza mieszanka dla giełdy. Co to jest? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na samym wstępie tego materiału informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte, pochodzą z dwóch źródeł, Xstation 5 i z Bloomberga. Zabójcza mieszanka dla giełdy. Co to jest? Przed nami moim zdaniem najważniejsze, najciekawsze wydarzenia w tym tygodniu pod względem danych makroekonomicznych, które pozwolą nam zobaczyć, jaka jest sytuacja w gospodarce i oszacować, co się może wydarzyć w końcówce roku w polityce monetarnej. I o tej zabójczej mieszance dla giełdy będziemy dzisiaj mówić. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jakie jest zachowanie ropy naftowej i inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dzisiaj o godzinie 14:30 poznamy najważniejsze dane, czyli inflację konsumencką. Wczoraj była inflacja producencka, dzisiaj jest inflacja konsumencka, a jak widzimy w tym roku za każdym razem, kiedy średnia cena ropy naftowej pod koniec miesiąca jest niżej, to inflacja w Stanach Zjednoczonych spada, a kiedy średnia na koniec miesiąca ropy naftowej jest wyżej niż pod koniec poprzedniego miesiąca, to inflacja rośnie. I wygląda na to, kiedy zobaczymy, jak zachowuje się średnia cena ropy naftowej na koniec września, ona była wyraźnie niżej niż miało to miejsce pod koniec sierpnia, czyli założenie jest takie, że inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych powinna spaść. Więc wniosek jest taki, że jeżeli dojdzie dzisiaj do spadku inflacji wyraźnie poniżej prognoz, to oczywiście będzie to sygnał dający nadzieję na to, że Fed nie będzie musiał aż tak bardzo podnosić stóp procentowych. Natomiast jeżeli się okaże, że ten schemat, który jest obserwowany właśnie na tym wykresie w tle, że jeżeli ropa naftowa spada, to i inflacja spada, jeżeli ten schemat zacznie się już rozjeżdżać, czyli że spadki średniej ceny ropy naftowej na koniec miesiąca już nie będą dawały już takiego mocnego wpływu pozytywnego na spadek inflacji, to oczywiście reakcja rynkowa powinna być bardzo dynamiczna i gwałtowna. W takiej sytuacji rynek sobie uświadomi, że inflacja tak jakby wymykała się spod kontroli także w Stanach Zjednoczonych, a lekarstwem na to będą dalsze podwyżki stóp procentowych, które wcześniej nie były dyskontowane i oczywiście w takiej sytuacji te podwyżki potencjalne stóp procentowych będą oczywiście skutkowały potężnymi zmianami na praktycznie wszystkich innych klasach aktywów, o czym za chwilę będzie. Jaka jest więc ta zabójcza mieszanka dla giełdy? Pamiętamy, że w piątek poznaliśmy dane z rynku pracy, okazało się, że tam rynek pracy cały czas się rozwija, jest dokładnie taki ten rozwój, jak zakładały prognozy, czyli nie widać tutaj spowolnienia gospodarczego, recesji, czyli Fed dostaje z tej strony zielone światło do dalszych podwyżek stóp procentowych i jeżeli teraz dodatkowo kolejnym składnikiem zabójczej mieszanki będzie to, że inflacja nie chce spadać tak jak zakładają prognozy, bądź też nie spada mocniej niż zakładają prognozy, to oczywiście dostanie Fed następne zielone światło do tego, żeby podnosić te stopy procentowe i w takiej sytuacji co powinno się stać? Oczywiście pamiętamy, że potencjalny wzrost implikowanej stopy procentowej będzie sygnalizował nam dalsze wzrosty rentowności. Wzrost rentowności będzie sprzyjał potencjalnej wyprzedaży ryzyka, czyli indeksom giełdowym, żeby bardzo mocno spadły. Będą sprzyjały temu, żeby amerykański dolar się umocnił, żeby kryptowaluty spadły, żeby surowce zaczęły tendencję spadkową jeszcze mocniejszą i oczywiście rynki emerging markets typu polski złoty, żeby bardzo mocno spadały. Wniosek jest ostateczny taki, że jeżeli dzisiaj inflacja spadnie mocniej niż zakładały prognozy, to złoty powinien się umocnić, amerykański dolar powinien się osłabić, giełda powinna odbić, a jeżeli okaże się, że dane makroekonomiczne pokazują, że inflacja jest wyższa niż zakładały prognozy, tak jak to miało miejsce wczoraj, no to oczywiście amerykański dolar powinien się umocnić, powinniśmy być świadkami przełamania rentowności 4% na amerykańskich dziesiątkach. Giełda powinna na indeksie S&P złamać potężne wsparcie 3600 punktów i w takiej sytuacji powinniśmy być także świadkami wyprzedaży ryzyka na kryptowalutach, na surowcach. I jeszcze raz przypominam, w takiej sytuacji złoty powinien bardzo mocno zacząć tracić na wartości.
Czy tak się stanie? Naprawdę godzina 14:30. Moim zdaniem to jest kluczowy moment podczas całego dzisiejszego dnia i wszystkie klasy aktywów będą na tym skoncentrowane i tego należy się spodziewać. I jeszcze raz przypominam, że kolejnym składnikiem składową danych o inflacji będzie inflacja core dla Stanów Zjednoczonych, czyli exclude food and energy, co widzimy tutaj, i w tym wypadku widzimy, że ona ma wzrosnąć i być może rynek, jeżeli dane te CPI będą dokładnie takie jak prognozy, będzie się koncentrował na tych danych core CPI, czyli exclude food and energy, i na to także należy zwracać moim zdaniem uwagę. Punkt odniesienia, czyli stawki na rynku pieniężnym, cały czas sygnalizują marzec, implikowana stopa procentowa 4,693% i to jest punkt odniesienia. Jeszcze raz przypomnę, dla rynkowych stóp procentowych okolice 3,92%, w ogóle cały pas 3,90 do 4%. To jest strefa, która będzie dzisiaj szczególnie mocno determinowała to, co się dalej wydarzy na innych klasach aktywów, ponieważ jeżeli rynkowe stopy procentowe spadną poniżej, będzie to pozytywne dla ryzyka, natomiast jeżeli rynkowe stopy procentowe będą rosnąć po godzinie 14:30, spodziewajmy się bardzo mocnego tąpnięcia na giełdach papierów wartościowych. I dla archiwalnej pamięci niemieckie papiery próbują lekkiej korekty, na razie nie ma to większego znaczenia i być może jest to efekt tego, że brytyjskie papiery, które znowu cofają się spod poziomu 5% rentowności, sygnalizują nam, że być może Bank of England będzie jednak próbował znowu interweniować. Rynek się boi i poziom jednak 5% cały czas jest w grze, jednak pamiętamy, że w tym tygodniu najważniejsze są te dane o godzinie 14:30 i one będą miały także wielki wpływ na wycenę brytyjskich papierów. Amerykański dolar na całym indeksie zachowuje się w ostatnich dniach bardzo technicznie. Widzimy, że krótkoterminowy kanał wzrostowy działa. Sam euro-dolar jest dokładnie na poziomie 0,97 i to prawdopodobnie aż do godziny 14:30 tak będzie, a później oczywiście reakcja powinna być bardzo dynamiczna. Zmienność tutaj na amerykańskim dolarze maleje w ujęciu intradayowym, więc szykujmy się na dużą zmienność. Na uwagę zasługuje wybicie na dolar-jenie, wybicie górą z tej konsolidacji, która miała miejsce od miesiąca, i jeżeli rynek wyjdzie górą nad górną krawędź klina zwyżkującego, co widoczne jest na wykresie, to oczywiście spodziewajmy się przyspieszenia tendencji wzrostowej na kierunku 150 na tej parze walutowej. Amerykański dolar plus zachowanie rentowności to oczywiście oznacza, że wzrok powinien być skierowany na zachowanie ceny złota. Jeżeli zajdzie scenariusz pokazujący, że inflacja jest wyższa, cena złota powinna bardzo dynamicznie zacząć tracić na wartości. Natomiast jeżeli scenariusz będzie odwrotny, że inflacja będzie interpretowana w taki sposób, że zmniejsza się szansa na dalsze podwyżki stóp procentowych, to złoto powinno próbować rosnąć na fali globalnego popytu na ryzyko. Moim zdaniem tak to będzie wyglądało. Ropa naftowa, znowu pojawiają się słowa o spowolnieniu gospodarczym, więc takie jest uzasadnienie tego, że wracamy poniżej poziomu $90. Z ciekawostek widać, że Europa ma już większe zapasy niż rok temu gazu ziemnego na zimę, więc wygląda na to, że szantaż gazowy się nie udał Rosji, że Europa przetrwa zimę. I na rynku surowcowym to by było wszystko, natomiast patrzmy także na Bitcoina, ponieważ każdy powrót poniżej poziomu $19,000 zwiększa szanse na mocniejszy ruch w dół, ale jeszcze raz przypomnę, moim zdaniem także w tym wypadku, jeżeli inflacja będzie wyższa, Bitcoin powinien mocno zacząć tracić na wartości, tak jak same indeksy giełdowe. I jeszcze raz przypomnę, ponieważ indeksy giełdowe są teraz w newralgicznym, kluczowym miejscu, indeks S&P jest na wsparciu średniej 200-zasyjnej na wykresie tygodniowym, czyli poziom 3600 punktów, i tak samo indeks Nasdaq, więc jeżeli dzisiaj okaże się, że sesja jest mocno spadkowa, to będzie to oznaczało, że rynek dyskontuje faktyczną recesję w amerykańskiej gospodarce i że czwarty kwartał raczej będzie zły dla giełd papierów wartościowych, nie potwierdzi statystyki i nie będzie rajdu świętego Mikołaja. Giełda w Azji dzisiaj spada, potwierdzając scenariusze prospadkowe, więc być może dzisiaj DAX, jeżeli indeksy na Wall Street będą spadać w reakcji na dane makroekonomiczne, także głęboko zanurkuje poniżej poziomu 12 000 punktów.
Z ciekawostek, IMF, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, przedstawił najnowsze prognozy wzrostu PKB dla Chin i okazało się, że generalnie rynki emerging markets mają mieć większy wzrost gospodarczy niż Chiny i to jest pierwszy raz taka sytuacja od 30 lat pokazująca, jaki jest dewastujący wpływ ostatnich wydarzeń na wzrost gospodarczy w Chinach. To jest naprawdę niezwykła, bezprecedensowa sytuacja pokazująca spowolnienie gospodarcze. Z ciekawostek, zmienność na rynku walut tych głównych jest zdecydowanie większa niż zmienność na rynku emerging markets od 2017 roku. To jest ciekawostka pokazująca, że na rynku walutowym mamy teraz raj dla day traderów. Z ciekawostek widzimy także, jak nałożono na siebie deficyty budżetowe, czyli te fiskalne i deficyty na rachunku bieżącym, które państwa są najgorsze, mają najgorszą sytuację, które mają najlepsze. Polska jest mniej więcej w połowie stawki, mają generalnie zrównoważone bilanse, nie ma tutaj większego znaczenia. Największy pozytywny wpływ ma Norwegia w tym wypadku, więc norweska korona jest narażona na bardzo silne umocnienie w sytuacji, kiedy doszłoby do popytu na ryzyko, a najgorzej jest w tym wypadku na Węgrzech, więc nie dziwmy się, dlaczego z punktu widzenia także fundamentalnego węgierski forint tak ostatnio się osłabia. Mamy także wielką wyprzedaż polskich obligacji, widzimy to na wykresie bardzo czytelnie, ponieważ wychodzimy dzisiaj rano już wyraźnie nad poziom czerwcowych maksimów na rentowności, ale co ciekawe, nie widać wpływu tego negatywnego zjawiska na polskiego złotego, ani dolar, ani euro złoty się już nie osłabia w reakcji na zachowanie polskich obligacji. Być może jest to informacja, że krajowy popyt po prostu generuje teraz wzrosty rentowności polskich papierów. Także moim zdaniem tutaj rynek złotego będzie czekał na reakcję euro-dolara po dzisiejszych danych makroekonomicznych i warszawska giełda papierów wartościowych. W tym wypadku tutaj także niewiele się dzieje. Rynek nie ma siły wrócić nad poziom 14 tysięcy punktów, nad górną linię klina zniżkującego, które widoczne jest na wykresie. Więc moim zdaniem rośnie szansa na to, że będziemy świadkami kolejnej fali spadkowej, kolejnej fali testu ostatnich wsparć, minimów dolnej krawędzi klina zniżkującego i być może, jeżeli te poziomy zostaną przełamane, będziemy atakować poziomy minimów z 2020 roku, czyli poziom 1250 punktów. Także zapowiada się niezwykle ciekawy dzień. Moim zdaniem to są najważniejsze dane makroekonomiczne w tym tygodniu, więc patrzmy bardzo uważnie, co się będzie działo dzisiaj po godzinie 14:30. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę dzisiaj pięknego dnia, stopy zwrotu i pozdrawiam.